Dzięki uprzejmości ekipy ze sklepu Twoje Pióro mogę zaprezentować kolejny Conklin All American Quad Wood. Tutaj edycja limitowana w takim oto pudełku kartonowym oklejonym sztucznym tworzywem. W środku mamy taki wyścielany materiał i trochę papierów, żebym tylko tu nic nie uszkodził. Jak widać, tutaj jest informacja o tym, z jakich materiałów pióro zostało zrobione. Do tego oczywiście wrócę. W zestawie mamy 2 naboje i konwerter, który znajduje się w piórze. No i przejdźmy już do oglądania. Tutaj mamy wygląd w całości. Oczywiście jak jest mowa o 4 drewnach, to one za chwilę zostaną wymienione. Skówka tutaj ma klips z brązu polakierowany i tutaj mamy 4 rodzaje drzewa: sandałowego, hebanu, oliwnego i różanego. Jak widać, kształt cygara pióro ma i tutaj na korpusie nadruk z nazwą firmy. Te ciemne paski między kawałkami drewna to tworzywo sztuczne, także to środek sekcji. Tutaj mamy stalówkę stalową JOWO numer 6 w kolorze czarnym i teraz wracam tutaj do tego All American. Tutaj tylko się zmieściło chyba. No i mamy jeszcze numer tutaj kolejny, bo egzemplarzy 898 tej limitowanej wersji się ukazało. Troszkę tutaj wyczuwalna jest pod palcami ten koniec sekcji z gwintem, natomiast sekcja jest w miarę długa, można wygodnie trzymać. Jak mówiłem, jest konwerter w środku i tu ostrzegam, nie szarpać, tylko wykręcać. Konwerter w piórach Conklin mocowany jest na gwint. Tak więc to pióro się prezentuje na pierwszy rzut oka z bliska i z daleka. I tutaj widać właśnie oznaczenia, no i napis stalówki na stalówce, tak jak zwykle na Conklinach. Można teoretycznie włożyć skówkę z tyłu, nie sądzę, żeby się długo utrzymała i być może troszkę uszkodzić drewno. To najdłuższe pióro w porównaniu z Duofoldem Centennialem, Parkerem Sonetem, All Star i Pelikanem 140, bez skówki, także długości Duofolda, no prawie długości Lamy, 147 mm długości z założoną skówką, natomiast bez skówki ma 13 cm długości. Co do średnicy sekcji, to tu, gdzie trzymamy w połowie mniej więcej, to 11 mm, a szerokość korpusu 14,5 mm. Pióro bez atramentu, a z konwerterem waży 45 gramów. Jak mówiłem, stalówka JOWO, tutaj jest FK. Już nieraz pisałem tymi stalówkami, nie ma jakichś specjalnych uwag. Dobrze sprawdzona stalówka, jak widać, pisze bez problemu. Mimo że metalowa, stalowa, daje się w jakiś sposób tutaj linię troszkę pogrubić. Przepływ jest raczej z tych obfitszych, a więc zasila dobrze przy takim pogrubieniu. Tak więc jeszcze próba odwrócona, no i bardzo dobrze pisze, super cienko przy odwróceniu stalówki o 180 stopni. Jak już wspomniałem, jest to edycja specjalna. Drewno, korpus nie jest zrobiony z drewna, jest to osadzone na metalu, te drewniane pierścienie, także pióro jest trwałe. Jak widać, swoje waży. Bardzo ładnie się prezentują te kolory. Jest to takie matowe w wykończeniu,
więc odcisków palców tutaj się nie uświadczy. Natomiast, tak jak to już mówiłem, tutaj widać na dole skówki, że jest to numer 213 z tej limitowanej edycji. Pióro zwraca na siebie uwagę nawet z daleka przez właśnie zastosowanie tak kilku tych rodzajów drewna, przyjemne w dotyku, dobrze się nim pisze, także naprawdę jest to ciekawa oferta. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i na koniec jeszcze tylko przypominam, że widzimy się 12 i 13 kwietnia w Katowicach na kolejnej edycji Pen Show. Do zobaczenia.